Nadszedł dzień wyjazdu. Po intensywnych przygotowaniach ruszyliśmy w drogę. Naszą teczkę poprowadziliśmy z Radomia krajową 9 w kierunku Rzeszowa, a dalej w okolice Krosna, skąd pochodzi Ali rodzina. My na wycieczkę bierzemy misia w teczkę. Naszym pierwszym przystankiem był neorenesansowy Pałac Karskich we Włostowie, a raczej ruiny pałacu. Niegdyś progi pałacu przestępował Stefan Żeromski. Pracował w nim nad popiołami. Ale realny socjalizm nie z takimi rzeczami sobie radził. Przeznaczony na PGR popadł w ruinę, już po zakończeniu II wojny światowej. No wiem, jak się nazywa? Jak się nazywa? Nie pamiętam. Moja bomba. Moja bomba robisz? Ładnie takie, jeśli zostały takie jakieś bonie, czy nie wiem jak się nazywa. Do pałacu dojechaliśmy niestety po zmroku. Niestety. Właśnie tak nam się wtedy wydawało. Ale jak się okazało, zwiedzanie po zmroku dodało miejscu nieco przerażającej i podniecającej atmosfery horroru. Dzieciaki były zachwycone. Ale jak wszyscy razem staniemy, to nie Liczne zapadliska i jamy prowadzące do piwnic stwarzały pewne zagrożenie. My staraliśmy się chodzić po wydeptanym śniegu i omijać ten nieubity, pod którym mogło kryć się jakieś zapadlisko. Uważajcie na siebie, jeśli będziecie zwiedzać to miejsce zimą. Wizyta w pałacu była rewelacyjna. Wydawało się, że nic nie przebije tej atrakcji w dalszej drodze. Ale jak zwykle życie potrafi zaskoczyć. Z pałacu ruszyliśmy dalej w stronę Krosna. Około godziny 8 wieczorem dojechaliśmy do zamku Kamieniec. Zamek ma bardzo ciekawą historię. W jego posiadanie w XIX wieku wszedł Aleksander Fredro poprzez małżeństwo z Zofią z Jabłonowskich-Skarbkową, która wniosła zamek w posagu. Fredro, studiując historyczne księgi zamku, natknął się na dokumenty sądowe z XVII wieku dotyczące wieloletniego sporu między Piotrem Firlejem i Janem Skotnickim. Spór ten zakończyło dopiero małżeństwo ich dzieci. Na kanwie tych autentycznych wydarzeń napisał wszystkim znaną komedię Zemsta. Zamek niestety okazał się niedostępny dla zwiedzających w okresie zimowym. Studiując mapę, wytypowaliśmy na nocleg niewielki przydrożny parking przylegający do obszaru o intrygującej nazwie Rezerwat Przątki. Jak się okazało, jest to obszar leśny z bardzo ciekawymi formacjami skalnymi i co ciekawe, na terenie rezerwatu znajduje się historyczny cmentarz z wieloma kurhanami rozsianymi po całym lesie. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. Do kolejnego punktu zaznaczonego na naszej trasie dojechaliśmy znowu po zmroku. Okazało się, że taka rutyna prześladowała nas do samego końca podróży.
Budowę zapory na Sanie w Myczkowicach według projektu profesora Karola Pomianowskiego rozpoczęto już w 1920 roku. Niestety w wyniku braku środków nie ukończono budowy. Do pomysłu wrócono już po wojnie. Ostatecznie powstał zespół elektrowni z jeszcze większą zaporą niż w Myczkowicach. Druga zapora powstała w okolicach Soliny i została oparta o 2 szczyty – Plasza i Jawor. Obecnie elektrownie, jak i zbiorniki wodne należą do spółki PGE Energia Odnawialna S.A. Przeprowadzone w latach 2000 do 2003 modernizacje pozwoliły zwiększyć wydajność elektrowni ze 136 MW do 200 MW i pozwolić na produkcję roczną 112 GWh. Dla porównania, w 200-tysięcznym Radomiu pracują 2 elektrociepłownie zasilane węglem o łącznej mocy 285 MW. Jesteśmy w miejscowości Polańczyk, na plaży, chyba taka wypoczynkowa miejscowość, dużo hoteli, kempingów. Bardzo My się bawimy w błacie. Nie, no wyjdźcie z tego błota, dziewczyny. Teraz w jakiś taki, teraz wejdźcie w jakiś taki grubszy śnieg i wyczyście się. Tam, przy tym niebieskim, no. Bardzo malowniczo, takie trochę jak fiordy w Norwegii. Bardzo fajnie. Latem tutaj musi być fajny klimat. Tam zatoka na Solinie. Zatoka, mówię, zapora na Solinie. No ładnie tu jest. Dzisiaj mieliśmy trochę kłopotów z pompą. Ala lata dronami. Dzisiaj mieliśmy trochę kłopotów z pompą, bo nam przestała działać pompa wody od kranu, ale jakoś sobie poradziliśmy. Kilka kabelków, kilka drutów i działa. Tak? Mogę taką piękną rzeźbę buta dać do wody? Piękna rzeźba buta, możesz dać do wody. Jej! No miałeś wyczyścić sobie buty. Nie, Zosia sobie nie wyczyściła. Ale ja chcę wycisnąć. Ale muszę iść do szkoły. Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnego odcinka z naszymi przygodami na Słowacji. Zapraszamy. No dobra.